Cześć Sebastian, witam Cię na trzecim panelu dzisiaj dyskusji a propos Future Talks dla branży chemicznej. Dużo dzisiaj rozmawialiśmy a propos wyzwań branży. Mówiliśmy, przewijały się tematy związane z regulacjami, kwestią kosztową energii, surowców, raw materials w zakładach produkcyjnych. Mówiliśmy troszeczkę też o szansach a propos tego, co te regulacje też wymuszają, czyli szukanie nowych technologii, opracowywania technologii w kierunku zrównoważonej chemii, zrównoważonych chemikaliów. Mówiliśmy również o kwestiach recyklingu, technologii recyklingowych, które też się pojawiły, więc jest też jakaś odpowiedź na bolączki wyzwania i szukanie gdzieś tej perspektywy nowych sektorów dla branży. Ale dzisiaj i w tym momencie chciałbym znaleźć gdzieś analogię, jeżeli chodzi o odpowiedź technologii cyfrowych i to, gdzie w tych obszarach technologia cyfrowa rzeczywiście może znaleźć uzasadnienie i odpowiedź na cele tych wyzwań. Sebastian, z swojego doświadczenia, bo jesteście firmą, która świetnie odnajduje się w tej części software'owej wdrażania zintegrowanych systemów z różnych danych. Mówimy dzisiaj o cyfrowych bliźniakach, ale mówimy również o systemach laboratoryjnych, mówimy o systemach DCS-owych, które tak naprawdę są corem dla zasilania danymi tych systemów nadrzędnych. Gdzie ty widziałbyś te szanse, jeżeli chodzi o cyfrowe technologie, cyfrowe bliźniaki? To tak, z mojej strony też, żeby jeszcze dodać coś do tego podsumowania, tak, mimo że było bardzo pesymistycznie, jak mogłeś to poczuć, były tutaj restrykcje i tak dalej, to tak naprawdę pobudza to też wyobraźnię do samej inwentaryzacji procesów w firmie, że musimy podejść do tych tematów, dobra, co teraz? I to jest też ten moment, jak w 2019 były te wszystkie tematy związane z Green Dealem, z Zielonym Ładem i z tym wszystkim, to był moment na odrobienie tej pracy domowej. Powinny niektóre firmy, albo niektóre i to zrobiły, zrobić pracę domową w postaci inwentaryzacji tego wszystkiego. Tak. Celem czego? Celem właśnie przejścia płynnie na stan dzisiejszy do odpowiedniego poziomu digitalizacji, do modelowania tych wszystkich procesów, żeby znajdować w nich tak naprawdę to, co jest dzisiaj daje tą największą wartość. Jak reagować na ten rynek, jak się zmienia. Tak. Najlepsze w tym wszystkim z naszej obserwacji jest to, że dane, żeby to umożliwić, są już aktualnie w infrastrukturach tych klientów, tylko oni nie potrafią niczego wyciągnąć jeszcze. Tak, ale to wspólnie zauważyliśmy, że rzeczywiście instalacje przemysłowe w branży chemicznej tak naprawdę są na zaawansowanym stopniu systemów sterowania. Mówimy tutaj o systemach DCS-owych, najczęściej, które pracują w układach redundantnych, zapewniają superciągłość produkcji, bezpieczeństwo i to mamy ten status. W zasadzie nad tym nie musimy się rozkliwiać i te dane pracują nad taką częścią kontroli nad procesem, nie? Więc tak jak dyskutowaliśmy tutaj dzisiaj, nie? Mamy część taką typowo procesową, hardware'ową, która kolekcjonuje dane, zbiera je we wspólne bazy danych, które potem posiłkują systemy nadrzędne, jeżeli już są, ale tak jak powiedziałeś, czasami jesteśmy dopiero krok przed tym, aby z tych danych rzeczywiście coś wyciągnąć i zaprzągnąć się trochę do pracy i tu jest miejsce, tak kolokwialnie mówiąc, jak wspólnie tutaj dyskutujemy w ciągu dzisiejszego dnia, na tworzenie takich cyfrowych odzwierciedleń instalacji. I tak jak stoimy tutaj w Digital Innovation Roomie w naszej siedzibie, to mówimy o cyfrowym bliźniaku w kontekście odzwierciedlenia technologii. Mówimy również o aplikacjach, które są na tym modelu, które pomagają nam scenariuszować pewne rozwiązania i kierunki, w których możemy tę instalację zoptymalizować, ale mówimy również o technologiach cyfrowych, które poszukują nowych technologii wytwarzania. Mówimy tutaj o takiej pomocy działu R&D, ale również o bezpieczeństwie, czyli wykorzystaniu tego cyfrowego bliźniaka w kontekście szkolenia operatorów, w kontekście scenariuszowania pracy, instalacji, być może w takich maksymalnych odchyleniach. To jest bardzo częsta rzecz, którą my widzimy, kiedy rozmawiamy z klientami. To jest tak naprawdę nasz jeden z głównych tak zwanych lead driverów. Przychodzą do nas klienci i mówią, że mają problem do rozwiązania w postaci starzejącej się kadry albo kadry,
kadry tak wyspecjalizowanej przez 20-30 lat na linii produkcyjnej, że ta konkretna osoba to jest ich cyfrowy bliźniak. On wie o wszystkim. I teraz transfer tej wiedzy nas jest bardzo, bardzo skomplikowany. Bo bez konkretnego narzędzia trudno jest skumulować 20 lat pracy osoby z innego pokolenia, która ma troszeczkę inne podejście do pracy, do młodszego pokolenia, które też jest bardziej scyfryzowane, tak? I ma zupełnie inne podejście do technologii i ono by było na nie otwarte. I teraz ja byłem totalnie zafascynowany tym stanowiskiem, które jest za tobą, bo w momencie, kiedy ja je zobaczyłem i poczułem, bo też od strony oprogramowania ja w pełni rozumiem, co tutaj się dzieje, ale kiedy zostało to zebrane w to stanowisko szkoleniowe i jeszcze dowiedziałem się, jak to skraca czas, nawet nie musi być kwestia, że to jest rozwiązanie. Że ja sobie wyobrażam, że ja bardzo chętnie sobie usiądę przy czymś takim i niech ten pan operator, profesjonalista, kiedy ja załóżmy jestem świeży wtedy na tym stanowisku, niech mnie nauczy na tym. Ja wtedy nie zepsuję niczego, ja mogę zobaczyć prawdziwe symulacje, prawdziwej produkcji, a ze względu na to, że to się też opiera o dane, które już były wcześniej zbierane, żeby dobrze te symulacje przeprowadzić, ja mogę zobaczyć, jak realnie zachowałby się system, gdybym ja jako świeży operator zareagował. I teraz ten taki sidecar training, czyli że jest ten główny operator, jest ten młodszy operator, w oparciu o takie stanowisko nawet, to jest rozwiązanie wielu problemów, z którymi my się czasami borykamy, kiedy przychodzą do nas po rozwiązania software'owe tego problemu, i myślą, że też klienci myślą, że firma technologiczna ma jakieś rozwiązanie od tak. A teraz pierwsze, co mam w głowie, tak, są rozwiązania na coś takiego, tylko trzeba też kreatywnie, entuzjastycznie do tego podejść. Bo to jest, bardzo lubię ten przykład teraz, co się dowiedziałem. Ale to, o czym powiedziałeś, Sebastian, a propos tego kapitału ludzkiego, który jest w wielu firmach, bo rzeczywiście jak mówimy już o takich stanowiskach szkoleniowych, to mamy taki efekt już, gdzie ten model pracuje. I teraz model cyfrowej instalacji to jest ten krok wstecz, który musimy wykonać, gdzie musimy skolekcjonować dane, zbudować ten model, włączyć w tę dyskusję też nie tylko automatyków, osoby, które bardzo dobrze znamy z procesu, ale również i fizyków, chemików, technologów w firmach, bo to jest to, co powiedziałeś, ten bardzo cenny kapitał ludzki, który bardzo dużo wie o instalacji. I to, jeżeli chodzi o model cyfrowy i sprzęgnięcie go z OTS-em, czyli tym Operation Training System, jest takim wycinkiem samej technologii Digital Twin i niekoniecznie zawsze będzie tym pierwszym uzasadnieniem do tego, żeby ten model wdrożyć. Wydaje mi się, że pierwsze kierunki, jak miałbym zapytać ciebie, gdzie uzasadniać tego typu projekty, gdzie szukać projektów cyfrowego bliźniaka i cyfrowych technologii, odzwierciedlania technologii, to pewnie w pierwszym kierunku spojrzymy na obniżenie kosztów energii, spojrzymy na obniżenie kosztów emisji, na optymalnych trasach wymiany ciepła, pary, surowców pomiędzy technologiami. Jak to z swojej perspektywy wygląda? Znaczy, chyba nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć o jedynym kierunku, który byłby pewnie optymalny na start, bo to dużo zależy odnośnie sektora, ale co prawda, gdzie widzisz te największe szanse i możliwości rzeczywiście cyfrowego bliźniaka w kontekście konkretnych korzyści? Z tego, co zauważamy też w biznesie, niestety albo stety, to zależy jak na to patrzeć, dzisiaj jest to bardzo reaktywne, zamiast predyktywne. Teraz dzisiaj ta technologia pozwala na przeprowadzenie takiej mnogiej ilości symulacji, co nam ten carbon footprint poprawi, że kiedyś to było niemożliwe do zrobienia czyli do czego zmierzam, żeby tutaj się nie zaplątać, czasami ten zysk redukcji emisji może nie znajdować się w optymalizacji samej instalacji, jak może w zmianie półproduktu. I teraz, żeby te dane, żeby w ogóle przejść przez ten etap eksperymentalny z takimi technologiami jak cyfrowe bliźniaki, jak modelowanie i tak dalej, trzeba przejść w R&D przez ten proces. Trzeba mieć narzędzie, które pozwoli mi zmodyfikować taką symulację w szybkich iteracjach, mieć ogromnego, już powiedzmy Excela, który pozwoli mi w oparciu o hipotezy sprawdzić, gdzie ja mogę zrobić najtańszą, no wiadomo, biznes na samym końcu słucha czego? Słucha, żeby było jak najlepsze EBITDA i tak dalej, tak? Ale tą EBITDA można przynosić w różny sposób, jednocześnie przynosząc odpowiednią ilość dekarbonizacji, ale optymalizując to, co trzeba optymalizować,
w oparciu o sprawdzone hipotezy, a nie tak zwane mi się wydaje. Tak, ale to często złapię cię za słowo, bo rzeczywiście użyłeś fajnej analogii, bo rzeczywiście te cyfrowe bliźniaki są często wykorzystywane w obszarach, które nas najbardziej bolą na dzisiaj, czyli rzeczywiście szukamy optymalizacji wytwarzania procesu, bo wiemy, że mamy KPI na bardzo niskim poziomie, gdzieś szukamy tutaj optymalizacji, ale często ta optymalizacja przynosi nam korzyści również w innych obszarach, bo okazuje się nagle, że model potrafi na tyle znaleźć luki jakościowe, luki surowcowe w aktualnym stanie produkcyjnym, że to też nam przynosi równoległe korzyści. Kilka takich przykładów rzeczywiście mieliśmy, gdzie rozpoczynając w ogóle projekt od mowy o cyfrowym bliźniaku, bo narzędzie, o którym dyskutujemy często z Sebastian, to jest gPROMS, który tak naprawdę jest platformą do tworzenia modelu procesu wytwarzania i może on funkcjonować w wielu obszarach. Możemy mówić tutaj właśnie a propos tworzenia nowych technologii, czyli tego całej części R&D, gdzie mówimy o przejścia z fazy laboratoryjnej albo w ogóle stworzenia takiej skali laboratoryjnej za pomocą cyfrowego bliźniaka i przeskoczenie do fazy półprodukcyjnej i produkcyjnej finalnie. I były takie przykłady, gdzie na etapach standardowej koncepcji technologii rentowność instalacji wydawała się mierna albo czasami podnosiła wątpliwości, czy ona rzeczywiście ma sens. Skonstruowanie, odzorowania cyfrowego bliźniaka pomagało w tym przypadku uzasadnić rentowność poprzez rzeczywiście przeskalowanie troszeczkę instalacji aparatów, konfiguracji ich pracy i rzeczywiście on pomagał pchnąć tą technologię rzeczywiście potem do realnego świata. A potem rzeczywiście jak ten model cyfrowy już pracuje, to też świetną rzecz, którą zauważyłeś, to kwestie optymalizacji, gdzie możemy rzeczywiście mówić o energii, a ten uzysk, jeżeli chodzi o ucięcie emisji, może być wtórny. Tak, i czasami umykają nam pewne takie bardzo subtelne korelacje, które czasami tego, już pójdźmy od strony biznesu, czasami tego dwutlenku węgla czy wycieków metanu jest więcej, ale ze względu na lepszy uzysk stać nas na więcej kontraktów. Tutaj to jest taka smutna realistyka, ale ciągle można znajdować też tego typu korelacje, kiedy rozbuduje się, kiedy już do codziennej metodyki w pracy wprowadzi się takie narzędzie jak gPROMS, jesteśmy w stanie to wszystko zrobić, sprawdzić, zasymulować, zanim w ogóle pierwsza łopata na nową instalację też zostanie wbita. Zanim przejdziemy, tutaj też mocno temat zdominowany był przez amoniak. Jeżeli zanim w ogóle wystartujemy już z tymi instalacjami tego niebieskiego amoniaku, to najpierw zobaczmy, jak na naszej aktualnej instalacji ta dodatkowa SCC, to się chyba mówi, instalacja, która wyłapuje ten karbon, jak ona się zachowa, też w makroekonomicznej perspektywie całej mojej firmie. Czyli na przykład mam 10 zakładów tego amoniaku, zrobię tutaj, załóżmy tu gdzieś. No, jesteśmy w stanie dzisiaj, co mnie bardzo cieszy, tak naprawdę robić te wszystkie symulacje i optymalizować tą produkcję, zanim zaczniemy też wydatkować na drogą instalację, która w domyślnych swoich nastawach zawsze jest suboptymalna. Trzeba też o tym pamiętać, kiedy te instalacje są świeżo robione, instalują je oczywiście specjaliści i tak dalej, ale teraz ci specjaliści też korzystają z podobnych narzędzi, zanim to stawiają, ale też nie mają tej wiedzy makroekonomicznej o tej konkretnej firmie, bo skupiają się na samej instalacji. I czasami brakuje tego dużego parasola digitalizacji tego wszystkiego, ale to też jest czasami dobra kolej rzeczy, bo to, co mi się podoba w modelowaniu, które też oferuje gPROMS, jest to, że na niego nie jest za późno. Na niego zawsze jest czas. Na zasadzie na robienie tych modeli jest zawsze moment. Jeżeli już nie miałem na samym początku, już mam tę instalację, jak ją zoptymalizuję? Mam N symulacji, takie kotły, takie temperatury, takie soft tuning'i. Tak jak ci opowiadałem, tam też w kuluarach o kliencie, który myślał, że potrzebuje ciężkich czujników na przepływ wody i nie wiedział o czymś takim, że może sobie wyliczyć te czujniki. Danych procesowych. Tak, że może sobie to wyliczyć.
olśnienie, że nagle on ma enablement, tak, że ma te dane, może z nich wyciągać jakieś parametry optymalizacyjne i na przykład po prostu zmniejszyć temperaturę kotła, co zmniejszyło ilość 15% zużycia energii, bo końcowy produkt był tej samej jakości albo w odpowiednich. Jasne. I dochodzenie do tej świadomości też, kiedy się korzysta z takich narzędzi, ono ma dwa zyski. Pierwszy zysk jest samo narzędzie samo w sobie, a dwa jest edukacja w tych działach R&D, z tego modelowania, gdzie potem te działy R&D są prawdziwymi, że tak powiem, działami R&D, które mają narzędzia i mogą się skupić na tej dla nich najważniejszej pracy, czyli tej wytwórczej, tej kreatywnej. I bez tego jest skupienie na Excelach, na procesach, na matematycznych formułach. Niektóre firmy operują na MATLABach. To jest wiedza, która tylko dzięki takim narzędziom potrafi jeszcze po prostu szybciej nakręcać te wszystkie wewnętrzne działania w firmie i pokazywać dziury. Więc po co kupować czujniki? Ja mam wystarczająco precyzyjne dane w tym konkretnym obszarze. Miejmy czujniki, tak, czujniki to super jest, żeby nie było, nie? Ale to nie powinny być też blokery i takie narzędzia jak GPROMS, jak ogólnie cyfrowe bliźniaki, jakkolwiek po prostu też pozwalają oszczędzić czasami inwestycji w coś, czego może się okazywać, że wcale nie potrzebujemy. Tak, i to, co zwróciłeś uwagę, że są rzeczywiście instalacje, gdzie być może model cyfrowy nam nie przyniesie bardzo realnej korzyści, ale to jesteśmy bardzo w stanie bardzo szybko złapać, policzyć rzeczywiście, gdzie mamy ten gap, jeżeli chodzi o to, co nas najbardziej boli, ale to, o czym powiedziałeś a propos brownfieldów, czyli mamy rzeczywiście instalację, która już pracuje na danej technologii bardzo długi czas, w międzyczasie pojawiają się nowe technologie, to mam z tyłu głowy taki przykład akurat w firmie Repsol, takiego reprezentanta petrochemii, gdzie chcąc włączyć w istniejący już proces nowe technologie wytwarzania tlenków propylenu, budując przy okazji model cyfrowy tej instalacji, okazało się, że nie tylko KPI pod kątem właśnie energochłonności, emisyjności czy surowców, które gdzieś były tym gapem na produkcji, okazało się, że mogliśmy zrezygnować z 2 kolumn destylacyjnych z procesu, bo okazało się, że wydajność tego procesu, zastosowanie nowej technologii i modelu, zoptymalizowania designu tej technologii pozwoliła osiągać te same cele, tą samą wydajność bez części dotychczasowych składowych instalacji. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, a propos, drążymy kwestię modelowania i cyfrowego bliźniaka, ale z tyłu głowy też mam, Sebastian, to do ciebie pytanie, perspektywę, nazwałbym to online i offline, wykorzystywania cyfrowego bliźniaka, bo powiedzieliśmy o offline'owej najwięcej, czyli takiej części, gdzie pracujemy na istniejącej instalacji, równolegle budujemy sobie model, szukamy obszarów optymalizacyjnych, a z drugiej strony, gdzie nie mamy tej instalacji, robimy równoległy model do tworzenia nowych technologii, ale tu mówimy o takim offline'owym założeniu. A co w przypadku online, czyli takich modelach, które rzeczywiście zaprzęgamy już do pracy w połączeniu i korelacji z innymi systemami pracującymi na instalacji? W momencie, kiedy już mamy opracowane, no, dla mnie zawsze w głowie, że pierwszy to jest ten model offline, potem idziemy do tego online, oczywiście, bo trzeba sprawdzić te hipotezy i teraz takie aktywne sterowanie samą produkcją, reaktywne już tak naprawdę, że w oparciu o parametry z tych cyfrowych bliźniaków, coś się może zaraz stać, w oparciu o te prawdziwe czujniki, bo teraz karmimy model już żywymi danymi, tak, z produkcji, z odpowiedniego sprzętu pomiarowego, z historianów, już też odpowiednio przygotowane, że tak powiem, danych pod daną symulację, możemy też reagować w odpowiedni sposób, możemy odpalić odpowiedni alarm, możemy mieć już zalążek, albo już nawet zaawansowany predictive maintenance, albo prescriptive, jak już potrafimy też modelować na takim poziomie. Optymalizować samą produkcję względem aktualnych kosztów energii. Tak. To jest wykonalne, oczywiście z dodatkowymi jakimiś integracjami. Jeżeli działamy w zamkniętym loopie, czyli sami produkujemy swoją parę, tutaj też zdominowana rozmowa, że to bardzo drogi surowiec, wbrew pozorom, to nie taka para szczejnika, że to też jest drogi surowiec, a jeżeli jesteśmy samowystarczalni i też możemy optymalizować produkcję tej pary, czy może sprzedać do miasta. Znamy zakłady, gdzie ten poziom optymalizacji polegał na tym, że czasami było lepiej sprzedawać ciepło do miasta,
instalacją niż samemu wykorzystywać. I to jest fajna analogia, bo rzeczywiście ten wątek na okularach bardzo często się pojawia, a tak mignąłem z tyłu oka, bo rzeczywiście to, o czym powiedziałeś, Sebastian, to jest... A to nieprzygotowanym przyszedłem, ale to z biegiem okoliczności trafiłem mówić. Tak. Mówimy o aplikacjach, które potrafią wspierać decyzyjność. I rzeczywiście jak do takiego modelu online'owego zaprzęgniemy jeszcze dane zewnętrzne a propos właśnie kosztów, nawet wewnętrznych, jeżeli mówimy o energetyce w ramach zakładu, ale jeżeli mówimy również o źródłach, które trafiają do nas spoza, to możemy rzeczywiście stworzyć dashboard decyzyjny, który bazuje na danych zewnętrznych z różnych systemów, bądź z danych kontraktowych, giełdowych, jeżeli chodzi o ceny surowców i energii, który da nam perspektywę do tego, żeby podejmować właściwe decyzje na takich rzetelnych danych. I z tyłu głowy oczywiście wpada mi do głowy przykład projektu z Galp Energy. To jest przykład z Portugalii, gdzie wyzwaniem było zarządzanie rozproszonymi układami energetyki, czyli mówimy o energetyce odnawialnej, gdzie mieliśmy źródła OZE, które, tak jak doskonale wiemy, mają swoje optymalne godziny pracy, kiedy rzeczywiście oddają do sieci największe ilości. Mieliśmy energetykę konwencjonalną, opartą o różne źródła, ale również magazyn energii i parametry procesowe, tak jak chociażby para. I teraz uruchomienie tego na modelu takim online'owym spowodowało akurat w tym przypadku oszczędności na poziomie do 4 milionów euro rocznie, jeżeli chodzi o koszty takie sumaryczne związane z niższymi kosztami co do emisyjności ETS-ów, niższymi kosztami, jeżeli chodzi o energetykę, bo byliśmy w stanie optymalnie zarządzać obciążalnością, nie tracąc przy tym wydajności procesów i tych wartości, które rzeczywiście na wyjściu musimy dostarczyć, ale równolegle to też oczywiście był jeden z KPI-ów, ale osiągnęliśmy obniżenie całej emisyjności w tym skopie o 3% w skali całego roku. Także to też pokazuje, że rzeczywiście takie instalacje w trybie offline'owym dają wymierne korzyści pod kątem decyzji i rzeczywiście łączą się z kwestią bezpieczeństwa, bo to, o czym powiedziałeś na początku, to Operation Training System, to też jest model, który może pracować online'owo w takim układzie, a równolegle może też dawać operatorom na procesie rzeczywistym wskazania, jak tą produkcję prowadzić, żeby osiągnąć poprawę w danym zakresie. Tak. Mnie na przykład też otwiera się zawsze taka szufladka, kiedy mówimy o takim modelowaniu online do innego projektu, w którym braliśmy udział. On był związany konkretnie z produkcją batchową. Tam bardzo ciekawy przypadek, w którym bardzo duże problemy było z osiągnięciem odpowiedniej skali spektrofotometrii danej farby w kilku tam punktach, żeby parametry jakościowe były konkretnie takie, jak są zamawiane od klienta. I teraz, żeby osiągnąć na danej instalacji ten konkretny kolor farby, trzeba było przeprowadzić od 15 do 20 batchy, że cała reszta szła w większości do śmietnika albo na recykling i od nowa i próbujemy. I ten pan, który tam kolorystą się nazywa w tych firmach produkujących farby, on dokładnie zna te nastawy. I teraz przy wprowadzeniu takiego modelowania online, cyfrowego bliźniaka tego procesu konkretnego online, kiedy on dostał bardzo podobny dashboard przed oczami, miał go przed oczami, mógł podjąć decyzję, żeby dany kolor osiągnąć o takich nastawach, mógł dany kolor wybrać, przetestować, odpalić. Teraz w realnych przekładach na pieniądze to było zredukowanie z tych 20 do 5 prób. Jak sobie pomyślimy, że to nie jest tak, że sobie proporcje zmierzę w małym kubełku, nie, ja muszę odpalić całą instalację na hektolitry, żeby dana marka samochodów miała tą samą jakość koloru, to jak sobie pomyślimy to 5 do 20, to w dużych pieniądzach to dochodziliśmy do nastu milionów dolarów w przypadku, bo to klient amerykański, gdzie to jest zwrot inwestycji kilkunastokrotnie, nawet jeżeli robimy to wewnętrznie, jeżeli korzystamy z takich narzędzi, trzeba tylko się schylić. Ja to mówię. Obserwujemy rzeczywiście, że ten zwrot inwestycji w te technologie to jest okres, oczywiście zależy od technologii i obszaru, który dotykamy, ale mówimy tutaj o okresach kilkumiesięcznych, często poniżej roku, więc rzeczywiście widzimy tą perspektywę i szansę
na tą jaskółkę w tym obszarze, No. ale żeby nie było tak łatwo może, bo doskonale wiemy, że o ile technologia jest dostępna i oczywiście możemy o niej dyskutować i ją wdrażać do przemysłu, to co twoim zdaniem jest takim momentem albo obszarem, od którego powinniśmy zacząć pod kątem takiego wdrożenia modelowania cyfrowego bliźniaka i technologii cyfrowych, albo co zauważasz jako ryzyka, czyli na co możemy uważać, albo czego unikać w tym procesie? Dużo zależy też, w tym przypadku zależy od charakterystyki danej firmy. Ja lubię sobie tak to tłumaczyć, że łatwiej się pracuje nad takimi tematami z dużymi firmami, bo one już obrosły w te działy digital, które mają u siebie czasami onboardowanych technicznych ludzi na tyle, którzy znają te technologie w obrębie własnego i wtedy ten dialog jest prostszy. Kolejny rodzaj firm to są te firmy, które nie zdążyły jeszcze obrosnąć w te działy mocno zinformatyzowane. One mają instalacje, mają operatorów, ale nie mają tego zaplecza IT, tak to uprościmy. Tak, to nawiązujesz do takiego, jak dobrze rozumiem, ownera tej inicjatywy. Tak. Właściciela, lidera, który widzi w tym kierunek rozwoju i sens wdrożenia. Tak, więc to jest ogólnie zawsze też pierwsza część, przez którą my przychodzimy, staramy się wyczuć. Czy po drugiej stronie język technologiczny, który używamy, czy on siada, kiedy używamy bliżej języka produkcyjnego, czy jednak możemy korzystać z języka wyżej poziomowego, rozmawiać o prawdziwych rozwiązaniach, już użyć tego słowa wirtualny bliźniak. Że ten wirtualny bliźniak tam jest zrozumiały. I teraz tak, na obie sytuacje jest bardzo dobre rozwiązanie i ono wygląda w taki sposób, że my sobie radzimy z tym, że staramy się zbudować zaufanie i być też inicjatorem tej zmiany przy współpracy. Na zasadzie, że wchodzimy z klientami w partnerstwo, rozmawiamy z nimi na temat ich problemów i prosimy o to wstępne zaufanie, z czym jest problem, jeżeli chodzi o kontynenty. W Europie z tym zaufaniem, ze względu na to, że też może i w Polsce mamy naturalnie ograniczone zaufanie do dzielenia się swoimi papierami, swoimi danymi na temat infrastruktury. Natomiast jeżeli zainwestujemy w to zaufanie i możemy udostępnić specjalistom te dane, to ci specjaliści potrafią nam wskazać odpowiednio drogę, że cyfrowy bliźniak to jest odpowiedź na wasze problemy. I to jest zawsze ten pierwszy etap. Realizowany czy to warsztatami, czy rozmową, czy wyjazdem i obejściem po hali produkcyjnej i porozmawianie też z tymi wszystkimi ludźmi. Tutaj ten właśnie najważniejszy jest z tej perspektywy sukcesu tych projektów, ten element ludzki. Ja mam takie powiedzenie, że trudny projekt z entuzjastycznym zespołem jest łatwiejszy niż łatwy projekt z nieentuzjastycznym zespołem, bo ten opór potrafi wykoleić na nieodpowiednim etapie decyzyjnym całość. Tak jak bardzo często jesteś w stanie przemówić do biznesu, bo jesteś w stanie to sklasyfikować pod konkretne zyski. Tak, bo to jest często bardzo, może nie że prosty, ale zrozumiały business case, który przekłada się na realne korzyści w wdrożeniu, nie? Oczywiście musimy taki scope wdrożenia jeszcze pilnować, bo to, co policzymy na początku, czyli znajdziemy ten obszar do optymalizacji, do tworzenia nowych technologii albo wzrostu bezpieczeństwa na bazie cyfrowych technologii, ale jest jeszcze ta droga, którą musimy pokonać. Nie? I to fajnie zwrócić uwagę, że rzeczywiście ten kapitał ludzki to jest takie nawiązanie nawet do początku, gdzie mówiliśmy, że on jest kluczowy do zainicjowania, ale rzeczywiście potem również jest kluczowy do wdrożenia i poprowadzenia tego równolegle do nas i do waszych osób, które wdrażają te projekty. Ja uważam, że nie ma w ogóle nieudanych projektów, są nieudane wdrożenia. To jest coś, co już po tych paru latach się nauczyłem, że największe problemy nie były z samym rozwiązaniem. Rozwiązania często były dobre, problemy były z wdrożeniami, ze strategią wdrożenia albo z odmienną wizją, która bardzo często potrafi też ewoluować w trakcie. Stąd takie gotowe rozwiązania, modelowania, które skracają ten okres wdrożenia, bo im krótsze wdrożenie, tym lepiej. To wiadomo, im szybszy zwrot z inwestycji. W tym momencie, kiedy też wejść z takimi rozwiązaniami, które są też wokół nas, w krótszym czasie, ze względu na to, że to są gotowe produkty, pozwalają uniknąć też tego ryzyka
z którym wiążą się dłuższe wdrożenia. Bo tutaj to kwestia eksperymentowania na samym początku może bardzo szybko zwalidować też pomysł i powiedzieć, okej, to nie było nieudane wdrożenie. To wdrożenie tego udowodniło, że A, nie jesteśmy gotowi, B, jesteśmy gotowi, ale nie musieliśmy czekać 2 lata. I dzięki takiemu podejściu, które też staramy się stosować, my to nazywamy feasibility check na samym początku. Krótka iteracja do 2 do 4 tygodni, totalnego głowienia się za zamkniętymi drzwiami. Staramy się wyciągnąć z tych 2, 3 tygodni, 4 tygodni jak najwięcej i starać się zekstrapolować, czy my w ogóle będziemy w stanie coś dalej zrobić przy tym modelu współpracy, który się w tym czasie ustosunkuje. I to jest taki jeden z głównych driverów tego biznesu. I w większości przypadków w tym okresie szybkim, takiego iterowania tych rozwiązań i w ogóle głowienia się z klientami, dochodzimy do wniosku, czy ten projekt się uda, czy nie i mamy dość dobrą skuteczność w stanie stwierdzania, czy to wdrożenie w ciągu pół roku rzeczywiście się uda. I teraz minimalizacją ryzyka ja zawsze widzę właśnie w postaci tego, co nas okrąża, tak, że to są w większości te produkty, które tutaj widzimy, one są, jakby to powiedzieć, zaprawione w bojach. One już mają swoich poprzednich użytkowników, poprzednich customerów. Oni mieli też te instalacje, rozwiązywane już były te problemy. Przez to ta wiedza ekspercka jest transferowana przez całe spektrum. Dana firma jest specjalistą w swojej branży, no, to wiadomo, produkuje amoniak, produkuje plastik, czy jakieś inne produkty. Ja jestem specjalistą tutaj. Ale teraz jak ja mam czerpać wiedzę z tych innych? No nie mogę w taki łatwy sposób, chyba że skorzystam właśnie z jakichś usług, albo ze firmy, albo ze specjalistów, którzy z niejednego, to się mówi, z niejednego pieca chleb jedli, coś takiego. Więc tutaj widzę bardzo duży potencjał i jak te właśnie problemy rozwiązywać, jak to wdrażać. Otwarty dialog, zaufanie i to taka troszeczkę, ja mówię, że to jest zachodnia mentalność większa, daleki zachód, bo my widzimy dużą różnicę pomiędzy tym, jak współpracuje się z kontynentem amerykańskim wobec naszego. Tam to zaufanie jest takie, no, macie dane, co mi możecie o nich powiedzieć, a u nas nie. 3 NDA po drodze. No to już mówimy o kwestiach cybersecurity. Tak, oczywiście, jak najbardziej, ale ta kwestia zaufania, czasami te dane, które staramy się chronić, bo tam gdzieś chyba w kuluarach też o tym rozmawiali, czasami te dane, które staramy się chować, one wcale nie muszą być chowane, tylko my ze względu takiej obawy nie chcemy też w tą innowacyjność wejść, bo może to ukaże moją niekompetencję czy w czymś, to bym totalnie skreślał, bo ani razu nigdy nie zauważyliśmy, żeby to był jakiś problem, że to czyjaś wina. To nigdy nie jest czyjaś. To jest fajny sygnał. Taki impact. A gdybyśmy powiedzieli, bo dzisiaj rzeczywiście spotykamy się w takim nurcie future i mówimy rzeczywiście o nowych technologiach, o technologiach cyfrowych, ale doskonale wiemy, Sebastian, że te technologie też ewoluują i w dobie, kiedy widzimy na co dzień już wpływ AI, sztucznej inteligencji, machine learning w usprawnianie różnych procesów, to jak widzisz tą przyszłość w kierunku rozwoju cyfrowych technologii dla przemysłu? Mówimy tutaj o chociażby cyfrowym bliźniaku, cyfryzacji dokumentacji i jak te nowe nurty wpływają na ten zakres. Zacznę od końca, bo cyfryzacja samej dokumentacji już jest na wyciągnięcie. To, co wybuchło w tym całym, jak wiadomo, słowo AI to jest parasol. Pod tym parasolem jest machine learning, są Gen AI i wszelkie też technologie matematyczne pozwalające wyszukiwać jakieś korelacje. I wiadomo, że to trochę obrosło, że AI wszędzie. Ale natomiast jeżeli chodzi o samą dokumentację, ten największy teraz progres tych transformerów, które powstały, na podstawie których właśnie jest zbudowany ChatGPT, Anthropic, Sonnet, te wszystkie modele, które aktualnie są, one już są aktywnym narzędziem, które można wykorzystać już dzisiaj do odpowiedniej cyfryzacji tej całej dokumentacji i serwowania jej w jakiś naturalny sposób. Czy to w sposób czatowy, ragowy, tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania cyfrowych bliźniaków, one też są prekursorem do uzupełniania pewnych braków, które są... Europa nie dzieli się jeszcze tak, jakby chciała, nawet w tym projekcie Gaia X danymi. Tego nie ma. Natomiast tam też kolorowo o tym rozmawialiśmy, że potencjał generowania tych danych syntetycznych w przyszłości, i myślę, że niedalekiej przyszłości, pozwoli nam mieć odpowiednik czata GPT, ale dla chemii, dla procesu, dla symulacji, dla całości. Więc przyszłość widzimy jako my taki trend też,
że przyjdzie moment, że będziemy podłączali jedno urządzenie z jakimś konkretnym jednym modelem do DCS-a, Symantyka czy gdziekolwiek i ten proces produkcyjny będzie działał się automagicznie, nie będziemy wiedzieli, co się tam w środku dzieje. I idziemy w tą stronę, może nie za rok, nie za 2, ale w tą stronę ta technologia zmierza. Jest ona ekscytująca, bo my też zauważamy wirtualne kontrolery, które powstają i już pracują. Mówimy o AI, mówimy o copilotach, o takim przemysłowym metaverse. Już nawet skręcają z taką drogę projektowania, które strasznie mocno wpływają na szybkość podejmowania decyzji. I obyśmy rzeczywiście ten wzrost, jeżeli chodzi o rozwój technologii, widzieli cały czas w tym samym kierunku. Ja się z tego niesamowicie cieszę. Mam nadzieję, że będziemy go wspólnie z entuzjazmem, Sebastian, tak jak do tej pory obserwować. Ja widzę więcej entuzjazmu jak nasi poprzednicy, to tak ja widzę tam więcej okazji. Te legislacje i tak dalej, to wszystko moim zdaniem pcha też odrobinę to, że musimy jednak być sprytniejsi. Mamy więcej przeszkód, to buduje silniejsze sygnały, żeby coś jednak z tym robić, więc... Tak, jest łatwo, ale rzeczywiście wymusza na nas taką kreatywność, mimo wszystko, szukania tych szans i przysłowiowych jaskółek. Tak, no to dzisiaj ornitologia zdominowała tam rozmowę. Dzięki wielkie za dyskusję.